Czym jest dach bez okapu? Okap to jeden z elementów konstrukcyjnych dachu. Jest to część, która wystaje poza obrys domu. Mogłoby się wydawać, że dach bez okapu nie ma racji bytu. W rzeczywistości budynki z dachem bezokapowym nie tylko powstają od dawna, ale także cieszą się coraz większą popularnością. Dzisiaj powiem Ci o mocnych i słabych stronach dachu bez okapu i sam zdecyduj, czy to rozwiązanie właśnie dla Ciebie. Okap dachowy. Co to jest? Okap dachowy to dolna krawędź powierzchni dachowej, która jest wysunięta poza ściany zewnętrzne budynku. Jakie pełni funkcje poza aspektem dekoracyjnym? Odprowadza wodę opadową, zabezpiecza elewację przed wilgocią, zapewnia wentylację w przestrzeni pod pokryciem zadaszenia, ochrania okna i fasadę budynku przed szkodliwym działaniem deszczu i gradu, osłania budynek przed intensywnym słońcem. Dzięki temu pomieszczenia wewnątrz nieruchomości nagrzewają się wolniej. Wady okapu dachowego. Budowa, montaż i zabezpieczenie okapu dachowego wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Ten element konstrukcyjny dachu to spore wyzwanie nawet dla wprawionego dekarza. Okap narażony jest przede wszystkim na działanie wilgoci. Nawet drobne niedociągnięcia montażowe i usterki mogą sprawić, że pod pokryciem dachu dostanie się woda. To z kolei przekłada się na destrukcyjne działanie względem więźby dachowej, a także wewnętrznych warstw pokrycia. Koszty związane z naprawą lub wymianą tych elementów, w szczególności więźby, są bardzo wysokie. Przez szczeliny w okapie mogą przedostawać się także gryzonie, niewielkie ptaki czy robactwo. Jeśli zadomowią się pod pokryciem dachowym, ich usunięcie może okazać się bardzo problematyczne. Ta przestrzeń wymaga więc dodatkowego zabezpieczenia w formie grzebieni i siatek, co oczywiście wiąże się z kolejnymi wydatkami i wydłużeniem czasu trwania prac dachowych. Ponadto okap może znacząco ograniczać ilość światła dziennego docierającego do pomieszczeń w budynku. Konstrukcja dachu bezokapowego, a odprowadzenie wody. Krokwie w dachu bezokapowym kończą się bezpośrednio na murze. Taka konstrukcja sprawia, że deska okapowa musi być przymocowana do czoła krokwi. W takim przypadku funkcję elementu chroniącego elewację przed opadami deszczu pełni pas podrynnowy. Decydując się na dach bez okapu, możesz także zastosować klasyczny układ rynien i rur spustowych. Wtedy należy zamocować je wzdłuż linii krawędziowej dachu. Alternatywnym rozwiązaniem jest podwieszenie rynien na ścianie pod linią krawędziową dachu. Jeśli zdecydujesz się na ten wariant, zadbaj o odpowiednią ochronę ścian zewnętrznych budynku, np. poprzez wykonanie obróbki blacharskiej. Popularnym rozwiązaniem w przypadku braku okapu jest pokrywanie dachu i fragmentów elewacji tym samym materiałem. Dzięki temu możesz całkowicie zrezygnować z montażu systemu rynnowego. W takim przypadku kluczową rolę odgrywa prawidłowe wykonanie odwodnienia dachu. W innym razie woda ściekająca z połaci może ją zniszczyć. Jaką rynnę wybrać do dachu bezokapowego? Rynna do dachu bez okapu powinna być bardzo solidna i trwała, dlatego warto postawić na modele wykonane ze stali ocynkowanej, miedzi lub wysokiej jakości aluminium. W przypadku dachu bezokapowego najlepiej sprawdzą się rynny o przekroju kwadratowym. Wynika to z ich pojemności, która jest większa niż w przypadku półokrągłych. Dach bez okapu. Czy warto? Dachy bezokapowe mają wiele zalet, jednak w Polsce występują zdecydowanie rzadziej niż klasyczne dachy z okapem. To rozwiązanie doceniają przede wszystkim architekci i fani nowoczesnych brył budynków, w których pierwsze skrzypce gra minimalizm. Dach bez okapu z pewnością przyciąga wzrok. Jednak aspekt wizualny to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Jakie inne korzyści niesie za sobą ten rodzaj zadaszenia? Wymaga mniejszego nakładu pracy niż skomplikowana konstrukcja dachu okapowego, co przekłada się na niższy koszt inwestycji. Pozwala zwiększyć energooszczędność budynku. Wynika to z faktu, że dach bez okapu znacząco zmniejsza ryzyko powstawania nieszczelności. To właśnie one są główną przyczyną wydostawania się ciepła na zewnątrz nieruchomości, co przekłada się na wysokość rachunków za prąd. Odsłania okna, zwiększając tym samym dopływ słońca. To szczególnie ważne w przypadku gęstej zabudowy i obiektów, które są otoczone wysokimi drzewami. Co ważne, decyzję o montażu dachu bezokapowego
powinieneś podjąć już na etapie projektowania budynku. Dach musi być spójny z całą bryłą. W innym przypadku efekt wizualny może być bardzo rozczarowujący, a koszt dachu niewspółmiernie wysoki. Dach bez okapu. Wyposażenie dodatkowe. Jeśli zdecydujesz się na dach bezokapowy, musisz pamiętać o wyposażeniu dodatkowym, które zabezpieczy nieruchomość. Do najważniejszych elementów w tym wypadku należą podgrzewacze wewnątrz rynien. Pomagają zapewnić drożność konstrukcji, szczególnie w przypadku oblodzenia. Rolety lub markizy. Zabezpieczają budynek przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne, a co za tym idzie, przegrzewaniem. Wodoodporne materiały przeznaczone do wykonywania elewacji. Pas podrynnowy. Koszt dachu bez okapu. Ostateczny koszt dachu bezokapowego, jak i tradycyjnego pokrycia jest zależny od wielu zmiennych czynników. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma m.in. wielkość dachu, materiał, z którego zostanie wykonany, a także jego kształt. W większości przypadków koszt dachu bezokapowego jest niższy niż konstrukcji z okapem. Wynika to przede wszystkim z mniejszego zakresu prac, które musi wykonać dekarz. Ocieplenie dachu bez okapu. Jedną z najważniejszych czynności związanych z ociepleniem dachu bezokapowego jest prawidłowy montaż odwodnienia. Mogłoby się wydawać, że te dwa aspekty są zupełnie odrębne, jednak właściwe odprowadzenie wody jest ściśle związane z utrzymaniem odpowiedniej termoizolacji budynku. Błędy popełnione na tym etapie mogą sprawić, że izolacja nie będzie spełniać swojego zadania, gdyż dostanie się do niej wilgoć. Jeśli zdecydujesz się na pokrycie dachu bezokapowego papą, wybierz hygroskopijną izolację termiczną z celulozy. Ten materiał skutecznie kumuluje nadmiar pary wodnej, zachowując jednocześnie właściwości termoizolacyjne. Szukasz trwałego i estetycznego materiału do pokrycia dachu, który jednocześnie nie nadwyręży Twojego budżetu? Postaw na solidne blachodachówki. W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne materiały w wielu wariantach kolorystycznych, które nie tylko ozdobią, ale także ochronią Twój dach. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw nam suba. Zapraszam Cię również na stronę hornwall.eu, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy, a my widzimy się w następnym odcinku.